Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Sony Ericssona W900i. No niestety w tym przypadku nie pokażę Wam tutaj menu tego telefoniku, dlatego że tutaj widzicie jest blokada na sieć Vodafone, no i za bardzo nie mogę ją tutaj ominąć, ale tak pokażę Wam obrazowo ten telefon. Omówimy sobie tutaj go zwiększa i tak on tutaj wygląda. Telefon został wyprodukowany w 2005 roku. I jak na tamten okres czasu naprawdę bardzo fajnie się tutaj prezentuje. Spójrzcie sobie, jest telefonikiem obracanym. Tutaj w jedną stronę. Tu jest blokada u samej góry. I druga strona. Tu mamy blokadę. Co ciekawe w tym telefoniku, spójrzmy sobie jak się fajnie obraca ten telefonik. Tutaj puszczamy delikatnie i tutaj samoczynnie nam sobie wędruje na sam dół. Co innego jest w Sony Ericssonie S700. Tu musimy sami, spójrzcie, sobie ciągnąć na sam dół i na drugą stronę. Tutaj samoczynnie nam nie leci. To zostało poprawione właśnie, można powiedzieć, w tym modelu. Ten S700 akurat jest z 2004 roku, a W900 z 2005. No i zobaczmy sobie tutaj na przedniej ściance obudowy mamy aparat fotograficzny VGA 0,3 megapikselowy. Obok niego widzimy, znajdują się otwory na nasz głośniczek od rozmów. Tutaj fajne, widzimy klawisze funkcyjne, dość fajnie rozmieszczone. Na samym dole widzimy włącznik i wyłącznik naszego telefoniku. Na bocznej ściance znajduje się skrótowy klawisz naszej latarki i klawisz 2 w 1 do naszej blokady klawiaturki. Klawisz Walkmana. Tutaj mamy gniazdo naszej karty pamięci. W tym przypadku jest karta pamięci, już zobaczymy sobie. 1 GB Memory Stick Duo Pro. Taka wielka karta. Tak samo było w Sony Ericssonie K750, W810 i innych Soniakach z tego czasu. Tu sobie zobaczymy jeszcze na sam dół. Fast podładowania standardowy dla tych Sony Ericssonów z tego czasu. No i tam do 10-11 roku. Otwory na naszą smycz. Na bocznej drugiej ściance zobaczymy klawisz ściszania i pogłaszania, zmniejszania i zwiększania naszych zdjęć. Klawisz tutaj spustowy aparatu z autofokusem. W tym przypadku IRD, naszą podczerwień. No i został nam jeszcze tył. Tutaj spójrzcie tak dokładnie, pokażę Wam. Telefonik posiada 2 megapikselowy aparacik. Tu spójrzmy, jest naprawdę duże oczko. Dzięki temu oczkowi właśnie mamy dość dobrej jakości zdjęcia, pomimo że telefon posiada tylko 2 megapikselowy aparacik. Tak porównując, aparacik z S700 tu posiada 1,3 megapikselowy, ale porównując oczko jest całkiem o wiele mniejsze. Spójrzcie, tu oczko i tutaj naprawdę znacznie mniejsze. Dioda, która wspomaga nasz aparat nocą oraz działa jako funkcja latarki. Szkiełko, które niegdyś tutaj było jako funkcja naszego selfie. No i otwory na nasz główny głośnik. Tu z samej góry również widzimy jeszcze zaślepkę naszej anteny zasięgowej. Tu sobie zobaczymy jeszcze naszą bateryjkę oryginalną. Bateryjka do BST33 posiada 950 mAh, no i została wyprodukowana w 2009 roku, w 3 miesiącu. Pod spodem informacje odnośnie naszego telefoniku. Model W900i został wyprodukowany, akurat ten model w 2009. Aha, przepraszam, to nie, w 2006 roku, w 9 tygodniu. Tak jest, czyli ten model produkowany był, widzę, już w 2006, a nie 5, jak pokazuje nam specyfikacja. No pewnie 2 lata produkowali ten model, może na przełomie 2005 i 2006 roku. No i co ciekawe, został wyprodukowany tutaj w Japonii. No i jeszcze jakieś dodatkowe informacje widzimy, jakieś e-mailowe i inne tutaj
tego telefoniku. Tu sobie jeszcze zobaczymy może dokładniejsze informacje, bo da się wejść akurat tym kodem serwisowym. Uruchomimy sobie nasz telefonik. Zobaczymy sobie jeszcze jakieś dokładne informacje naszych dzwonków tutaj, aparaciku, czy wszystko działa prawidłowo. Poczekamy, aż nam się tutaj uruchomi. Tutaj dość długo się uruchamia telefonik. O, tu mamy, widzicie, skrót. Gdybyśmy w ogóle nie posiadali karty, tak jak w moim przypadku nie mam tutaj karty Vodafone, to mogę sobie tutaj wejść w moją muzykę i może ten telefon tutaj służyć jako odtwarzacz MP3. A ja sobie tutaj wezmę klawiszem, tutaj widzicie, nawigacyjnym prawo, gwiazdka, lewo, gwiazdka, lewo, gwiazdka i sobie wejdziemy tutaj w informacje naszego telefoniku i testy. Tutaj u samej góry widzimy informację o naszym modelu W900 i nasz soft tego telefoniku. Tutaj poczekamy, a nam się zaloguje. O, i widzimy, to jest nasz soft, cała wersja naszego softiku. Gdybyśmy chcieli tu wersję naszego aparaciku 2.9, Java i tak dalej, i tak dalej. Wszystko oczywiście możemy pozmieniać, tutaj tuningować jeśli chcemy, jeśli mamy taką ochotę. Telefonik tutaj jest łatwy w tuningowaniu. No i spójrzmy sobie jeszcze dalej, lecimy, robimy teraz test naszego telefoniku, tutaj sprawdzamy nasz wyświetlacz, czy kolory działają prawidłowo. Następnie tutaj podświetlenie naszego wyświetlacza. Nasza klawiaturka, tutaj wszystkie czy działają tak jak powinno być. Wszystko boczne. Tak samo chyba obracanie się też liczy. O, widzicie? Tak jest. No i wychodzimy sobie z tego testu. I jedziemy dalej. Tutaj główny głośnik naprawdę bardzo głośny, jak słyszycie. Następnie głośniczek od rozmów. Mikrofonik. Halo, halo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W czym mogę pomóc? Halo, halo, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W czym mogę pomóc? No i tak to wygląda. Wibracja. Nasz aparacik. I teraz sobie sprawdzimy nasz aparacik tak z grubsza. Tutaj sobie oczywiście nie zrobimy zdjęcia, ale tak pokażę Wam, jak to wygląda na przykład po złożeniu. Naprawdę, jeśli chodzi o ten telefonik, to robi dość ciekawe zdjęcia, pomimo tego, że ma 2-megapikselowy aparacik. No i przechodzimy do dalszych opcji. Tutaj przedni aparacik, następnie dioda flash. Tutaj dość fajnie świeci nocą, daje radę. Wszystko widzimy, działa. No i wychodzimy sobie z tego. Tu nam się to widzę zacięło. Memory stick, nasza karta pamięci, czy jest włożona, czy nie jest włożona, jest włożona. Tutaj mamy jeszcze informacje o naszych tutaj godzinach przegadanych z tego telefoniku. Od początku naszego telefoniku jest to 78 godzin, 20 sekund i 34. Tutaj 20 minut i 34 sekundy. No i to wszystko, jeśli chodzi o ten model telefonu, o Sonoriston W900, dlatego że niestety nie mogę tutaj karty SIM włożyć. Nie mam tutaj takiego omijacza, jak się to nazywało, zapomniałem sobie, by omijało tutaj SIM-lock w tym telefoniku. Jak widzicie, ogólnie naprawdę telefon bardzo piękny, z 2005 roku, 6, 14, 15 lat posiada i dość ciekawy, jeśli chodzi o tutaj kolekcję tego typu telefoników. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Oczywiście, jeśli masz ochotę, zostaw subskrypcję na tym kanale, zostaw lajka, zostaw komentarz pod tym filmem, czy ten telefon się podoba. I to wszystko. Cześć.